Często się zdarza mi, że mam natrętne sny. Natrętne sny są albo natrętne z tego powodu, że temat się wciąż powtarza. No, moim tutaj głównym tematem jest szkoła i właśnie zaliczanie jakichś przedmiotów i... Dlaczego mój pies włazi pod łóżko, to ja nie wiem. Zaliczanie przedmiotów. No, ostatnio nawet miałam we snach zakończenie roku szkolnego i zastanawiałam się, czy babeczka mi zaliczy WF, bo w sumie od początku roku pojawiłam się tylko raz na tym WF. Ale podobno mi zaliczyła i w dodatku w kolejnym śnie, jakieś parę dni później, dostałam się na jakiejś nowej szkoły artystycznej, w której miałam jakieś... Czy możesz tak nie tuptać? No, hopsaj tu. W której miałam jakieś zajęcia teatralne i tego typu rzeczy. Więc tak, zdecydowanie mogę to nazwać natrętnymi snami. Miewam też koszmary. Zaburzeń snu w ogóle jest bardzo dużo różnych. Od takich trudnych do wytłumaczenia fizjologicznie, jak to się po polsku nazywa? Chyba po prostu lęki nocne, e, w których jeszcze w pierwszej fazie snu człowiek niby się wybudza, ale jest w takim limbo pomiędzy świadomością a śnieniem i towarzyszą mu bardzo silne emocje totalnego przerażenia. Człowiek wygląda jakby bał się o swoje życie i próbował e, uciec od jakiegoś gigantycznego zagrożenia. Takim zaburzeniem snu jest również lunatykowanie. Najczęściej zdarza się wśród dzieciaków i one z tego jakby wyrastają. Rzadko zdarza się, że osoby dorosłe lunatykują. Zaburzeniami snu są też takie choroby jak narkolepsja, czyli takie niekontrolowane popadanie w nagły sen. No i oczywiście natrętne sny i natrętne koszmary mogą spowodować bezsenność, insomnię, którą należy już po prostu leczyć i psychoterapeutycznie, i farmakologicznie. Co takiego tak potwornie nie gra w moim życiu, że mój mózg w nocy odgrywa takie, a nie inne sceny. Skąd te sny się biorą? I to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ na nie odpowiedź jest równie niesamowita. W ciągu dnia nasz mózg funkcjonuje jakby na dwóch poziomach. Oczywiście będę upraszczać na potrzeby tego filmiku, ale umówmy się na dwóch poziomach. Mamy ten głęboki, tak zwany gadzi mózg, no i korę mózgową, czyli ten mózg ssaczy. W tym głębokim, pierwotnym mózgu dzieje się mnóstwo bardzo ważnych procesów, takich jak podtrzymywanie oddychania, jak podtrzymywanie napięcia mięśni, podtrzymywanie i regulacja hormonalna. Wszystkie te ważne sprawy, które powodują, że nasze ciało funkcjonuje zdrowo i normalnie. W tym starym gadzim mózgu również pojawiają się pierwotne emocje i pierwotna interpretacja różnych bodźców. Weźmy taki przykład. Idę. Idę sobie grzecznie przy płocie. I nagle słyszę galopującego wielkiego psa i ogromny szczek. Całe moje ciało momentalnie jest gotowe do tego, żeby się albo bronić, albo uciekać przed tym potwornym zwierzęciem. No, jak to się to ciało przygotowuje. Do moich uszu dobiega znany już i zapamiętany z wcześniejszych doświadczeń tentent psich łap i warkot z psiego gardła. Ten sygnał momentalnie trymiga leci do gadziego, głębokiego mózgu. Bardzo szybko jest w ciele migdałowatym interpretowany, przyczepiony do konkretnych wspomnień, więcej konkretnych emocji, więc cała ta maszynka, gadzi mózg, momentalnie każe mojemu ciału fizjologicznie przygotować się na walkę lub ucieczkę. Czyli zwiększa się wentylacja płuc, przyspiesza praca serca, rozszerzają się źrenice, zwiększa się nasycenie krwi tlenem, w związku z czym moje mięśnie są momentalnie odżywione tlenem i gotowe do intensywnego wysiłku.
i tak dalej, i tak dalej. Po prostu się przestraszyłam. Magia dzieje się kawałek dalej, ponieważ odwracam się, żeby zobaczyć, co mnie wystraszyło. Okazuje się, że ten wielki pies jest za płotem. W związku z czym widzę, że nic mi nie grozi. Ale, no cóż, ten sam bodziec wzrokowy dociera do mojego gadziego mózgu, do mojego ciała, które jest przygotowane na walkę, ale dociera również do kory mózgowej. I kora mózgowa, moi drodzy, ma taką niesamowitą umiejętność powstrzymywania tej fizjologicznej reakcji głębokiego mózgu, a zatem i całego ciała. Po chwili, nawet że czuję, że adrenalina, noradrenalina, kortyzol, wszystko mam napompowane, to potrafię dzięki myśleniu, takiemu ludzkiemu, logicznemu myśleniu, uspokoić się i dojść do wniosku, że w tej sytuacji nic mi nie grozi. Zdążyłam się przestraszyć, ale nie muszę być w tym przestraszeniu już dłużej. Kora mózgowa jest w stanie powstrzymać reakcję głębokiego gadziego mózgu. W nocy, we śnie mogą dziać się podobne rzeczy. Z tym, że nasz mózg jest dosyć mocno odcięty od tego, co się dzieje dookoła. No, mówi się, że podczas snu mamy zawieszoną świadomość. Nie wiemy, co się z nami dzieje i gdzie jesteśmy, kiedy śnimy. Podczas śnienia dzieją się ciekawe rzeczy. Naukowcy spierają się, po co w ogóle jest ta druga faza snu, faza REM. Podczas fazy REM, pomijając już różnorakie aspekty samego wypoczywania mózgu, następuje konsolidacja pamięci. Czyli po prostu umacnianie pewnych ścieżek nerwowych, pewnych ścieżek przesyłu sygnałów nerwowych. Podczas fazy REM, pomimo że mózg, ten głęboki gadzi, jest odcięty od zewnętrznych bodźców, on sam generuje sobie pewne bodźce. To znaczy powtarza rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie, albo danego dnia, albo zapewne wcześniej. Myślę, że nikt tego jakoś tak dokładnie nie badał. On sam generuje pewne sygnały, utrwala sobie pewne ścieżki nerwowe. No ale gadzi mózg nie jest odłączony od kory mózgowej. I te sygnały, które sobie ten gadzi mózg, głęboka część mózgu generuje i powtarza, żeby zapamiętać, co się działo, no cóż, nie istnieje w próżni. Zaraz obok jest kora mózgowa, która odbiera te sygnały, które są bez sensu. To znaczy dla kory mózgowej są bez sensu. To jest jakaś taka bezsensowna paplanina. Pojawiają się obrazy, uczucia, emocje, słowa, twarze, miejsca. I kora mózgowa próbuje to jakoś zinterpretować. Próbuje robić to, w czym jest najlepsza. Próbuje znaleźć jakiś sens w tym chaosie sygnałów, który do niej dociera. I w ten sposób podobno powstają sny. Więc jeżeli w ciągu mojego życia, w ciągu mojego dnia dzieje mi się bardzo dużo nieprzyjemności, z którymi nie umiem sobie poradzić, i w nocy te nieprzyjemności są odgrywane po raz kolejny, te wszystkie emocje i te wszystkie zdarzenia, które spowodowały szybsze bicie serca, są powtarzane przez mój gadzi mózg, no to te sygnały po prostu są odczytywane przez korę mózgową i ona próbuje je zinterpretować tak, jak potrafi najlepiej, pokazując mi, że nie umiem znaleźć klasy w szkole, że ktoś mi ukradł rower, że nie wiem, czy babeczka od WF-u mi zaliczy WF, bo się tylko raz na nim pojawiłam. Także bardzo Wam polecam, żebyście po prostu śledzili swoje sny, nawet jeżeli, szczególnie jeżeli są nieprzyjemne. Najlepiej na stoliku przy łóżku trzymać sobie zeszyt i długopis i tuż po obudzeniu zapisywać, co się śniło. Postaci, zdarzenia. Nie tylko jest to wstęp do tego, żeby nauczyć się świadomego śnienia, czyli śnienia, podczas którego możemy sterować tym, co się dzieje i być świadomym, że to, co obserwujemy, jest tylko senną marą,
ale też myślę, jest to ważny element oceny swojego samopoczucia, oceny jakości swojego życia. Jeżeli podczas snu jest nam fatalnie, no to nie bierze się to znikąd.